Kolejny update na Twój telefon. Nowy system to nowe możliwości. Producenci aplikacji też nie próżnują, zasypując nas coraz to nowszymi aktualizacjami. Szczególnie upierdliwy jest tutaj Apple, który o swoich aktualizacjach przypomina co kilka godzin. Dlaczego producentom tak strasznie zależy, aby aktualizować ich systemy? Czy kryje się za tym coś więcej? Aby dobrze zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje, musimy poznać trochę historii. Ale obiecuję, nie będę zanudzał. Otóż były czasy, w których popyt na różnego rodzaju urządzenia elektroniczne ciągle rósł. Pojawiali się nowi konsumenci telefonów komórkowych, telewizorów czy komputerów. Jeszcze nie tak dawno jedynym telefonem w domu był ten stacjonarny, zawieszony na ścianie, a dziś nawet wielu z naszych dziadków korzysta już ze smartfonu. To spowodowało, że rynek się nasycił. Prawie wszyscy mają już smartfony, z których są zadowoleni. Niestety nasycenie rynku dla producentów może oznaczać tylko jedno: spadek sprzedaży nowych urządzeń. No bo po co wymieniać mój 3-letni telefon, skoro wciąż świetnie działa? Podobnie jest w innych branżach. Pamiętacie te ruskie lodówki, które działały nawet po 30 lat? Moja babcia dalej taką ma i sobie chwali. Producenci musieli coś wymyślić, inaczej groziło im bankructwo. I tak zrodził się trend produkowania rzeczy w taki sposób, aby po pewnym czasie po prostu się psuły. Na przykład w niektórych telewizorach elementy wrażliwe na temperaturę montuje się blisko takich, które się grzeją. W przypadku niektórych samochodów regularnie po pewnym czasie psują się konkretne części, których wymiana jest możliwa tylko w autoryzowanych serwisach. Ale wróćmy do tych urządzeń. Producenci telefonów mają coś, czego producenci lodówek nie mają. Software. Tworzą coraz to nowsze aktualizacje systemu, które wymagają coraz więcej zasobów naszego telefonu. Przez to czynią go wolniejszym. Może nie tak. Telefon co prawda nie zepsuje się całkiem, ale będzie się na tyle długo ładował i ścinał, że w końcu sami postanowimy coś z tym zrobić. I tutaj producenci czekają z ich najnowszym modelem, o wiele mocniejszym i bardziej wydajnym od poprzedniego. Szczególnie widać to po Apple, ponieważ produkują zarówno hardware, jak i software dla swoich urządzeń. Zapytanie w Google na iPhone Slow szczytuje podczas premier nowych aktualizacji i nowych telefonów. Inaczej sytuacja ma się z Androidami, ponieważ producentów jest o wiele więcej i każdy aktualizuje swoje telefony w innym czasie. Ale zaufajcie mi, robią to samo. No więc co zrobić, zapytacie? Możemy przecież nie aktualizować naszego systemu. I tak, to prawda, będzie przez jakiś czas chodził, ale jeśli zdecydujemy się nie update'ować ani aplikacji, ani systemu, to po pewnym czasie po prostu niektóre przestaną działać. Pozostaje nam przyzwyczaić się do tego, że aby mieć płynnie działający telefon, co jakiś czas będziemy musieli kupować nowy. Albo przerzucić się na takie. Dzięki za uwagę. Jeśli się czegoś dowiedzieliście, pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie widzieć więcej tego typu odcinków, zostawcie subskrypcję w tym miejscu. Ja się z wami żegnam i jak zawsze widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Ale zaufajcie mi, robią to samo. Ja bym ci zaufała. Dzięki.